Bardzo długo szukałam, bo szukałam przez 1,5 roku w kilku ośrodkach neurochirurgicznych na terenie Polski. Szukałam pomocy na Ukrainie. Napisałam do profesora do Stanów, który mi bardzo szybciutko odpowiedział, chyba w ciągu 30 godzin, że podejrzewa, że mnie o jamistość rdzenia. I tą diagnozę potwierdził ostatecznie profesor Parker w Paryżu. To była droga przez mękę, bo ja, żeby sprawdzić mój kręgosłup, odcinek piersiowy, to byłam u 3 specjalistów i u 3 specjalistów płakałam. Mówiłam, że nie mogę się położyć na plecach, że to jest niemożliwe, żebym ja nawet nie mogła ręką tego dotknąć, tego kawałka. No i wtedy słyszałam za każdym razem, proszę iść do psychologa. Damy pani leki na uspokojenie, może one pomogą. Ja sama usłyszałam od mojego lekarza rodzinnego, nie wiem co to za choroba, nie wiem co z tobą zrobić. Poszukaj lekarza, który się na tym zna, a ja wyślę do niego list i cię zapiszemy na wizytę. Więc to jest wiele prób, to jest czytanie i znowu szukanie. Zespół Chiari i jamistość rdzenia można powiedzieć, że są trudne do zdiagnozowania, ale to zależy, z jakiej perspektywy się patrzy. Bo jeśli wziąć pod uwagę perspektywę pacjenta, który szuka pomocy z powodu różnych często niespecyficznych dolegliwości, to znalezienie lekarza, który nakieruje na właściwą diagnostykę, może być problemem. Natomiast sama diagnostyka, którą trzeba zrobić, jest dość prosta, bo zazwyczaj ogranicza się do wykonania rezonansu magnetycznego głowy i szyi, potem całego kręgosłupa, więc można powiedzieć, na jednym aparacie badawczym, czyli rezonansu magnetycznego, można wszystko stwierdzić. Problem największy jest z tym, żeby znaleźć lekarza, który domyśli się, wpadnie na to, że to może być właśnie to. Nasza choroba jest nierozumiana przez otoczenie, no bo jak może boleć tak, że my nie możemy chodzić, czy nie możemy rąk podnosić, czy nawet z łóżka zejść nie możemy. Tak? Czy są myśli samobójcze? Są. Oczywiście, że są. Bo te myśli samobójcze wynikają z tego, że czujemy się już, przynajmniej ja mogę mówić o sobie, czułam się niepotrzebna. Tego się w żaden sposób nie da wyleczyć. Nakładają się jeszcze inne rzeczy, które dochodzą z czasem. Ten ból jest jeszcze większy. Ten ból zabiera czucie w nogach, w rękach i człowiek tak naprawdę czuje się w połowie już rośliną. Niewiedza lekarzy na temat Chiari myślę, że jest spowodowana rzadkością tej choroby, ponieważ nie ma badań specjalistycznych, nie ma klinicznych badań o tej chorobie, więc ich wiedza ogólna, nawet już nie neurochirurgów, ale neurologów czy lekarzy rodzinnych, jest znikoma. To są choroby rzadkie i jeżeli chodzi o jamistość rdzenia, jest chorobą bardzo rzadką. Nawet nie ma dobrych prac epidemiologicznych, ale z literatury wynika, że prawdopodobna częstość występowania jamistości rdzenia jest około 8,5 na 100 000 ludzi. W związku z tym jest to bardzo rzadkie schorzenie. Trochę inaczej jest z zespołem Chiari, dlatego że jeśli mówimy o tak zwanej ektopii migdałków móżdżku, czyli z sytuacji, gdzie migdałki móżdżku schodzą do kanału kręgowego o kilka milimetrów, to według niektórych badań nawet 2–3% społeczeństwa ma taką, jak to teraz się zaczyna mówić, już nie malformację, tylko anomalię, że jest to dość często spotykane w społeczeństwie i to jest, można powiedzieć, osobny problem w stosunku do tak zwanego objawowego zespołu Chiari. I zespół Chiari, któremu towarzyszą objawy kliniczne, jest też bardzo rzadki. Można powiedzieć 2–3 razy częstszy niż sama jamistość rdzenia. Mówi się o tym, że prawdopodobnie to jest występowanie gdzieś od 10 do 30 przypadków na 100 000 w społeczeństwie. Nie ma możliwości dobrej diagnozy, a samo napisanie w dokumentach, że to jest zespół Chiari, czy to jest jamistość rdzenia, lekarzom z Komisji Zdrowia o stopniu niepełnosprawności na przykład często nie mówi nic. Jest gorzej chyba jeszcze z ZUS-em,
który w swoich przekonaniach potrafi nam dać na komisję nie ortopedę, nie chirurga ortopedę, nie neurologa czy lekarza, który specjalizuje się w neurochirurgii, żeby miał jakiekolwiek pojęcie o chorobie, tylko dostajemy lekarza wewnętrznego, psychologa. Część pacjentów, mimo leczenia operacyjnego, zgłasza szereg różnych dolegliwości, których nie da już się wyeliminować kolejnymi operacjami. To, co jest głównym celem leczenia operacyjnego, to przede wszystkim zatrzymać postęp choroby. To, co podkreślałem praktycznie w każdym przypadku, każdemu pacjentowi przed operacją. Chodzi o to, żeby pacjent był sprawny na tyle, ile może być sprawny za 5 czy 10 lat, żeby nie doszło do paraliżu rąk i nóg, mówiąc kolokwialnie. Powstała właśnie grupa chorych, którzy starają się sobie nawzajem pomóc. Poprosiła nas o wsparcie, o pewną bazę wiedzy, taką, która mogłaby służyć im i ich opiekunom w normalnym życiu. Zespół Chiari i jamistość rdzenia należą do chorób rzadkich i właściwie my nie wiemy, ilu takich chorych jest w Polsce. Wobec tego konieczne byłoby utworzenie rejestru dla tej właśnie określonej grupy pacjentów. Ludzie się boją bardzo. Myślą, że to już jest koniec świata. Moim marzeniem jest to, żeby wiedza fachowa, którą neurochirurdzy polscy posiadają, żeby spotkała się z potrzebami pacjentów. By nie było tak, że pacjent, który dowiaduje się o tym, że ma rzadką chorobę i z bardzo szerokim spektrum możliwych objawów jest zlękniony, musi szukać pomocy za granicą, często w oparciu o niesprawdzone terapie, nieudowodnione sposoby leczenia.